Cześć, to ja, 921 My Dog i tym nagraniem zaczynam nową serię filmów na moim kanale. Będą to gameplaye z komputera Amiga 500 Plus. Swoje gameplaye będę nagrywała bezpośrednio z monitora Amigi, ponieważ nie ma tutaj okablowania, które pozwalałoby wprowadzić obraz bezpośrednio do współczesnego komputera. Jedyne okablowanie, które tutaj jest, to bezpośrednio do prądu, do kontaktu. To szare przesyła obraz bezpośrednio z Amigi do monitora, a te dwa są od dźwięku. Tu mam też dwa puste wejścia, ale nie wiem od czego one są. Tutaj jest również regulacja obrazu w moim monitorze. Jak widać, tu jest głos, kolor, kontrast, jasność, to nie wiem co robi. A to jest gama kolorów, ale na razie nie będę tego zmieniać. Model monitora to 1804 ST Commodore. No i na temat monitora chyba tyle. Joystick i myszka wyglądają nieco inaczej od tych współczesnych. Myszka, jak widać, jest cała kwadratowa i moja niestety działa tylko wtedy, kiedy sama chcę. No a joystick jest taki. Miałam kiedyś inny, ale obecnie przestał działać. Te modele joysticków mają takie wejście, że działają również do Atari. Obudowa należy do Amigi 500, lecz płyta główna należy do Amigi 500 Plus, co za chwilę Wam pokażę. Tak wygląda płyta główna. Jak widać, jest tu napisane, że jest to model 500 Plus. Tutaj również, ale tutaj jest naklejka, że jest to model 500. Nie do końca to rozumiem. Nie wiem, może jest to jakaś przeróbka tej płyty głównej. Nie wiem. W każdym razie nie widzę różnicy w użytkowaniu, ponieważ w dzieciństwie również miałam Amigę 500. To jest rozszerzenie pamięci. Nie jest tutaj napisane, ile jest to megabajtów. No ale bez tego większość gier nie pójdzie. Tu jest klawiatura. A to jest taka jakby ochrona metalowa. Ta dziura jest na wejście kabli od klawiatury. A to jest stacja dysków na dyskietki. Mała ciekawostka. Jak dostałam tę Amigę, to fabryczne naklejki nie były rozerwane. Tu jest jedna. I tu jest druga. Więc wychodzi na to, że ta przeróbka już była fabryczna. Czemu? Nie wiem. Tu jest nawet oryginalna naklejka modelu Amigi 500. Że nie jest to Amiga 500 Plus. Więc nie wiem czemu jest taka, a nie inna płyta główna. No cóż, widocznie mam unikalny model. W tym pudełku mam dyskietki, które są niezbędne do obsługi Amigi. Mam tu głównie programy i gry. Tutaj wchodził kiedyś kluczyk, ale go zgubiłam. Tutaj mam programy, czyste dyskietki oraz dyskietki, które już nie działają. A tutaj mam gry. Wbrew pozorom nie jest ich aż tak dużo, ponieważ często w jedną grę wchodzi w skład kilka dyskietek. Na przykład do gry Curse of Enchantia jest ich 5. A na przykład do mojej ulubionej gry Super Frog wchodzi ich 4. Tu mam niestety tylko 3, ponieważ drugi dysk się zepsuł, a jest on bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu można wchodzić do innych światów. Bez niego można odpalić tylko dysk pierwszy, w którym jest tylko pierwszy świat. Dysk trzeci, prawdę mówiąc, nie wiem do czego służy. Wiem, że kiedyś go używałam, ale naprawdę nie pamiętam do czego. Bo właściwie jak się w tą grę gra, to używa się tylko dysku pierwszego, drugiego i ostatniego. Tutaj mam do tej gry kody, do tych innych światów. Głównie są to pierwsze levele. Tutaj mam nie dysk, tylko system operacyjny Amigi, Workbench oraz Extras. To wchodzi w skład systemu. Tu są, no to jest takie jakby jego rozwinięcie po prostu. No, tu mam czyste dyskietki, trochę ich jest, oraz programy, niedziałające dyski. Tu też jest na przykład dysk czwarty z innego Super Froga. O! Dysk drugi, jak mówiłam, niestety nie działa. No, troszkę tego jest. Teraz pokażę Wam, jak się obsługuje taką Amigę. Wkładamy tutaj dyskietkę. Jak świeci się zielone światło, to oznacza, że działa, że się wgrywa. Kurde, błąd wyskoczył zaraz. No, system wygląda tak.
właściwie nie ma w nim zbyt wiele. Tu jak widać jest kosz, to jest pusty folder, to są systemowe rzeczy. Tu jest na przykład kopiowanie dysku, tu jest format, tu są na przykład czcionki, ale u mnie to nie działa. To jest przyspieszenie, tu się pisze komendy, tu jest jakaś mapa. Prawdę mówiąc, te dwie rzeczy nie wiem co one robią, przykro mi. Dobra, nie wiem jak to wyłączyć. Tutaj jest notatnik. Tu po prostu można pisać różne rzeczy. To nie jest jakiś ważny program. Tu jest zegar, u mnie on nie działa. Tu również jest zegar. Kalkulator, tu coś do grafiki. Sorry, ale ja naprawdę nie używałam wszystkich rzeczy. Tu na przykład jest drukarka. Chyba też. Wybaczcie, ale nie jestem jakimś profesjonalnym znawcą. Nie wiem jak to się wyłącza. Dobra, nieważne. Teraz włączę Extras. Dobra. O. Tu mamy nasze Extras. To rozszerzenie. Są narzędzia. Których również nigdy nie używam. To jest... Tak, to jest klawiatura ekranowa. Serio, ja naprawdę nie wiem jak to się wszystko się wyłącza. Tu znowu mapa. Dobra, nieważne, ja się na tym wszystkim nie znam. Coś jeszcze. Możliwe, że pokażę wam, jak przenosić obraz z dyskietek na współczesny komputer i na odwrót. To jest wejście do Amigi. Jest ono... Zaraz. Jest ono tutaj. No i to jest wejście USB. Te kable są połączone tutaj. Ale żeby móc jeszcze tego używać, potrzebna jest płyta CD. No i myślę, że to wszystko. Aha. A to brązowe, no to jest to po prostu takie jakby pudełko ochronne na klawiaturę, żeby się nie zakurzyła i inne takie. Myślę, że serię zacznę od gry Frankenstein, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych gier. Na początku nie chciałam ona w ogóle tutaj pójść, ponieważ dawno swojej Amigi nie używałam. Chciałam nawet użyć programu Xcopy, ponieważ w ogóle mi nie odczytywało tej gry, no ale jak widać wszystko chodzi. W związku z tym czekajcie na następny odcinek i dzięki za oglądanie.